Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zajrzymy pod maskę kultowego śmigacza, jakim był pojazd Luke'a Skywalkera, którego używał do przemieszczania się po pustynnej planecie. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. X-34, bo tak brzmi nazwa tego modelu, był cywilnym śmigaczem lądowym o dość nudnej konstrukcji, produkowanym przez firmę Soro Sub Corporation. Zbudowany z potężnym silnikiem repulsorowym i 3 chłodzonymi powietrzami turbinami oporowymi, X-34 unosił się podczas pracy nawet metr nad ziemią. Pojazdy były w stanie pokonywać trudny teren i dobrze sprawdzały się w surowym, pustynnym klimacie. Właściciele mogli wybierać spośród kokpitu na świeżym powietrzu lub zamknąć się w kabinie. Chociaż śmigaczom brakowało jakiejkolwiek formy zdolności bojowej w postaci mocowań broni czy zbroi, to model był szybki, choć dość niepozorny z wyglądu. Mierzył 3,4 metra długości. Sojusz wykorzystywał przerobione 34 do walki, instalując na nim działka blasterowe, takie jak Mark II Medium Blaster. Początkowo X-34 były wykorzystywane jako transporty cywilne, idealne do płynnego poruszania się nawet po najtrudniejszym terenie. Z tego powodu znalazły zastosowanie w surowym klimacie pustynnym i działały na Tatooine w epoce imperialnej. Jeden z nich posiadała rodzina Luke'a Skywalkera. Chłopak utrzymywał śmigacz w dobrym stanie dzięki majsterkowaniu i starannej konserwacji, co było niezbędne w środowisku pustynnym. W końcu jednak sprzedał śmigacz w Mos Eisley za 2000 kredytów po śmierci swojej ciotki i wujka. Użył tych pieniędzy, by opłacić transport na Alderaan. Mniej więcej w tym czasie, po premierze XP-38, popyt na X-34 spadł na rzecz nowszego modelu. W legendach wiemy nieco więcej o samej specyfikacji maszyny. Śmigacz był wyposażony w wyświetlacze holograficzne, komputer do nawigacji naziemnej oraz szereg przeciwwag repulsorowych, zapewniających płynną i stabilną podróż w trudnym terenie. Jego maksymalna wysokość wynosiła metr, a jego zwykła wysokość przelotowa wynosiła około 10 cm nad poziomem gruntu. Źródła gier fabularnych twierdzą, że prędkość maksymalna wynosi 330 km na godzinę, ale karty do gry i źródła takie jak The Complete Star Wars Encyclopedia podają prędkość maksymalną 250 km na godzinę. Nowe modele X-34 sprzedawano w sprzedaży detalicznej za około 10 550 kredytów. Używane chodziły za około 2500. Legendy podają również osobę, której Luke sprzedał pojazd. Była to niejaka Vios Lee. Kilka lat później śmigacz Skywalkera wpadł w ręce Wade'a Voxa, który używał go, gdy brał udział w tzw. grach wyburzeniowych Jabby. Chociaż uważano, że są przestarzałe, to jeszcze w roku 137 po bitwie o Yavin X-34 był nadal używany. Przykładowo imperialny MOF Nif Grommia dostarczył agentce Gun Yage 4-osobową wersję tego pojazdu, aby pomóc jej zinfiltrować Mos Eisley. Sam model na planie filmowym został zbudowany na podwoziu Bond Bug'a, małego brytyjskiego trójkołowca. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki, zaglądajcie na Batcave i Aperacjum oraz odwiedzajcie Discorda. Podziękowania dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z Wami.